Wyobraźcie sobie sytuację. Kupujecie trenażer taki ze średniej półki. Jeździcie sobie na nim, trenujecie, nagle zaczyna coś stukać, trach. Ant Plus gubi się, gdy tylko przestajecie kręcić. Oddajecie go do reklamacji, dostajecie nowy. No właśnie, i co potem? Dzisiaj opowiem Wam szczerze, jak to wygląda. Moja współpraca z Taxflox S w kilku latach użytkowania. Bez ściemy, bez bajerów. Powiem, czy są prawdy. Zapraszam na test. Specyfikacja techniczna. To, co pewno i tak już przeczytacie, waży około 23 kg, więc nie jest jakoś bardzo ciężki. Damy radę go przenieść z pokoju do pokoju, jeżeli mamy małe mieszkanie. Koło zamachowe około 7 kg, co pozwala ustawić odpowiednie obciążenie. Moc 1500 W, to co istotne, dokładność pomiaru plus minus 3%. Łączność, Bluetooth, Ant Plus. Jest to taki solidny kloc, ale jak daje radę? Montaż i zestaw. Warto wiedzieć, że nie ma kasety. Musicie sobie dobrać najlepiej taką samą, jaką macie w swoim standardowym rowerze. Z narzędzi, które jeszcze będziecie potrzebować, to klub do kasety i bacik. Nie ma tego w komplecie, jest jedynie imbus do przykręcenia nóżek. Sam montaż jest banalnie prosty. Musicie zamontować kasetę, dokręcić nóżki, włączyć do kontaktu i połączyć już potem z odpowiednią albo aplikacją, albo licznikiem. Mam jedno zastrzeżenie. Mam stosunkowo małe mieszkanie i zdarza mi się, że raz jeżdżę w sypialni, raz jeżdżę w kuchni, raz w salonie. Przenoszenie go z uwagi na wagę nie jest jakoś dla mnie bardzo uciążliwe. Jedna rzecz mi natomiast przeszkadza, to że nóżki nie są składane. Gdyby były składane, na pewno wepchnąłbym go w różne inne miejsca w trakcie przechowywania. Dobra, jak go już mamy zmontowanego, to jak zamontować rower na trenażerze? Tak samo w drugą stronę. Nie jest to jakoś problematyczne. Codzienne użytkowanie, stabilność i hałas. Mój Tax stoi stabilnie, nawet gdy muszę trochę bardziej pocisnąć. Trenażer nie tańczy, a stoi sobie ładnie w miejscu. Jeżeli chodzi o hałas, to nie jest to najciszszy trenażer na rynku. Tutaj też kwestia samego roweru, który wydaje dźwięki. Więc jeżeli chcecie sobie siedzieć wieczorem na rowerze, a obok na przykład żona na kanapie, oglądacie wspólny film, to na pewno to będzie przeszkadzać. Z kolei moje sobotnie poranki wyglądają z reguły tak. I dzieci, i żona jeszcze sobie śpią. Ja mam rozłożony sprzęt w kuchni. Tam jeżdżę. Nikogo nie budzę, nikomu nie przeszkadzam, więc głośność jak dla mnie jest ok. Przechodzimy do konkretów. Co tak naprawdę mierzy ten trenażer? Takie realne dane treningowe. Tutaj sobie zobaczycie wszystko. Kluczowa jest moc. Podczas interwałów trenażer zwiększa opór, czyli jeżeli jedziesz sobie 180 W, jest 180 W. Jeżeli nagle wskakuje interwał na 300, opór się zwiększa, tak żebyś musiał docisnąć te waty. Prędkość symulowana zależna od mocy i kadencji. Ładnie się to prezentuje i w aplikacji, i na Swiftie, i gdziekolwiek chcecie. No i oczywiście kadencja sprawdzi, jak szybko kręcimy korbą. Aplikacja i łączność to jest najmocniejszy, ale i najsłabszy element zarazem. Połączenie Bluetoothem działa bez problemu, trenażer jest smart, więc działa z wszelkimi dostępnymi aplikacjami na rynku typu Swift. Tax ma też swoją aplikację. Ja na co dzień właśnie z niej korzystam. Po skończonym treningu wszystko ląduje mi w Garmin Connect. Tym płynnym akcentem przeszedłem do Ant Plusa. To według mnie jest największa pięta achillesowa tego trenażera. Ant Plus przestał działać. Wymieniłem go, dostałem nowe. Jeżdżę na nim, gwarancja mi się już skończyła, problem znowu wrócił. Gdy w treningu korzystam z licznika rowerowego i na chwilę tylko przestanę kręcić, łączność z Ant Plusem często zanika. Chwilę to trwa, zanim ją ponownie złapię, trzeba czasami rozłączyć, wyłączyć. Strasznie to przeszkadza, bardzo tego nie lubię. Jest to drugi raz to samo w tym modelu. Rozwiązaniem jest łączenie go po prostu albo z laptopem, albo z tabletem przez Bluetootha. Ale chyba nie na tym to ma polegać. Takie podsumowanie zalety, plusy i minusy po latach użytkowania. Przejdźmy do plusów. Stabilność, realne obciążenie, dobrze działa z aplikacjami, przyzwoite pomiary i własna aplikacja Taxa, która według mnie jest naprawdę bardzo fajna. Jakie minusy? No moje doświadczenia z tym Ant Plusem, nie ma wrażenia z jazdy, kręcicie, stoicie w miejscu. Stosunkowo trudny w przenoszeniu ze względu na te rozłożone nóżki i swoją wagę, no ale waga tutaj niestety jest bardzo istotna, bo trenażer musi być ciężki, bo musi być stabilny, więc nie mogę tego zaliczyć do minusów, bardziej do plusów. I trzeba pamiętać o swoich narzędziach. Gdybym miał ocenić ten trenażer od 0 do 100, oceniłbym go na jakieś 65-70. I czy warto go teraz kupić? Jeżeli masz ograniczony budżet, to jest do jakichś 2000 zł, do tego godzisz się, że coś nie zawsze zafunkcjonuje, no myślę, że warto. Jeżeli budżet macie raczej powyżej tych 2000, to ja bym się skupił na czymś innym. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Bardzo proszę, zasubskrybujcie kanał, podzielcie się tą treścią, dajcie znać, jak wasze doznania z tym trenażerem lub z innymi. Może polecacie coś lepszego. I do zobaczenia na następnych testach. Pa!